Niewyobrażalne było dla mnie wtedy przebiegnięcie 10 km na treningu, nie mówiąc o maratonie w pełnym dystansie. Każda droga zaczyna się od tego pierwszego kroku i nawet jeżeli ten krok jest bardzo trudny, czy niewyobrażalny, czy cel jest nieosiągalny, to te rzeczy są po prostu do wypracowania. I to jest też coś, co myślę, że w biznesie się bardzo, bardzo przydaje. To nie tylko upór, ale i odwaga, wizja, siła. Sprzątanie. Czynność tak stara jak ludzkość, a jednak wciąż ewoluuje. W ostatnich latach branża środków czystości przechodzi transformację napędzaną przez technologię, świadomość ekologiczną i zmieniające się oczekiwania konsumentów. Globalny rynek produktów do czyszczenia rośnie w oszałamiającym tempie. Przewiduje się, że do 2027 roku osiągnie wartość 320 miliardów dolarów, notując roczny wzrost na poziomie 5%. Co napędza ten wzrost? Z jednej strony rosnąca świadomość higieniczna, spotęgowana przez pandemię COVID-19. Z drugiej boom na rynku e-commerce, który zmienił sposób, w jaki kupujemy produkty do sprzątania. W 2020 roku sprzedaż online w tej kategorii wzrosła o 35% w porównaniu do roku poprzedniego. Ale to nie wszystko. Konsumenci coraz częściej poszukują produktów ekologicznych. 73% z nas twierdzi, że zmieniłoby swoje wybory, aby zmniejszyć wpływ na środowisko. To wyzwanie, ale i szansa dla innowacyjnych firm. W tym dynamicznie zmieniającym się krajobrazie firmy takie jak Klingang starają się wyprzedzić trendy, łącząc innowacje z designem i troską o środowisko. Jak im się to udaje? Co przyniesie przyszłość? O tym, ale także o triatlonie oraz pracy w startupach i korporacjach rozmawiamy z Łukaszem Dziubatym, CTO Klingang, który znajduje się w centrum tych ciekawych zmian. Zapraszam do wysłuchania podcastu, który rzuci nowe światło na branżę, którą wszyscy znamy, ale której potencjału możemy jeszcze nie doceniać. Witam serdecznie. Dzisiaj mam przyjemność gościć w poznańskim biurze firmy Klingang, a moim Państwa gościem jest Łukasz Dziubaty. Z Łukaszem znamy się długo, nie Łukasz, czy zdajesz sobie sprawę, ale niedawno minęła dekada od naszego pierwszego spotkania. Tak, pamiętam pierwsze spotkanie. Nie pamiętam, że to było 10 lat, ale pamiętam pierwsze spotkanie, kiedy widzieliśmy się jeszcze w starej firmie i rozmawialiśmy o bardzo fajnym nowym projekcie. Tak. No to było dawno. Od tego czasu wiele się zmieniło. Pewnie w Twoim życiu też, ale w moim wiele za Twoją przyczyną. Ja wielu moim znajomym, przyjaciołom i kolegom opowiadam, że jesteś ojcem chrzestnym nie tylko jednego z największych projektów analitycznych w retailu, ale też ojcem chrzestnym mojej przygody z triathlonem. O triathlonie pewnie parę słów sobie powiemy, bo to ciekawy wątek, myślę, i w moim życiu. Ale chciałem Cię prosić na początek o parę słów o Tobie. Twoich doświadczeniach zawodowych, Twojej historii, wieloletniej pracy jako CIO w Lidlu, teraz jako co-foundera CTO w Klingangu. Czym się zajmujesz, gdzie jesteście, co chcecie osiągnąć? Esencja. Tak. Myślę, że najistotniejsze moje doświadczenie zawodowe i życiowe jednocześnie to jest moja historia w grupie Schwarz, bo to de facto była głównie praca w Lidlu, natomiast potem od pewnego okresu też w strukturach międzynarodowych i w takiej jednostce, która odpowiadała za rozwój IT w obu spółkach w grupie Schwarz, czyli w Kauflandzie i w Lidlu. W Lidlu przez ponad 12 lat byłem szefem IT w Polsce i to w zasadzie chyba jest taki najdłuższy okres, którym mogę powiedzieć zawodowo też najwięcej się wydarzyło z takich rzeczy, które nie tylko w Polsce wpływały na samą firmę, ale też właśnie na poziomie całej grupy, rozwijając nie tylko systemy związane z HR-ami, z rozliczaniem czasu pracy, ale z międzynarodowymi targami produktów właśnie w grupie Schwarz, czy na koniec tym największym projektem, który wspólnie żeśmy robili, a czym była platforma do prognozowania i automatycznego replenishmentu. Po odejściu z Lidla założyliśmy z 3 przyjaciółmi firmę Klingang i od 2020 roku jestem w Klingangu odpowiedzialny za technologię. Opowiedz nam więcej o Klingangu. Skąd pomysł? Jak projektujecie i tworzycie Wasze produkty, ale też jak walidujecie, które z nich mają odpowiedni potencjał do sprzedaży, do skalowania i które rynki chcecie adresować? Pomysł pochodzi od jednego z naszych kolegów, który generalnie zainspirował nas do całego pomysłu.
I tak to się zaczęło. Założenie firmy, oprócz inspiracji naszego kolegi, generalnie polegało na tym, żeby stworzyć coś na miarę Nike czy Red Bulla, ale w kategorii, która jest każdemu potrzebna w domu i każdy de facto oprócz prania, sprzątania czy wycierania, no, codziennie używa tych produktów i to była też jedna z głównych założeń. Produkty wybierane są poprzez doświadczenie. Generalnie tutaj nie ma jakiegoś jednego założenia. Partnerzy moi w firmie mają, jeden z nich nawet 30-letnie doświadczenie, a dwóch z nich ponad 20-letnie doświadczenie w pracy właśnie w kreowaniu produktów, w wybieraniu składników, wybieraniu takiego składu, czy wybieraniu takiej grupy towarowej, która w odpowiedni sposób zapewni to, co na dzisiaj potrzebujemy, czyli jakość w odpowiedniej cenie, ilości w startupie, które są oczywiście w pierwszej fazie działania dużo mniejsze. I zapewniam nam jeszcze jedną ważną rzecz, na czym też Klingang bazuje. To znaczy, my chcemy w Klingangu mieć w każdym produkcie, w każdym specyficznym produkcie jeden produkt wystarczająco dobry, który zapewni jakość i długoletnią współpracę z klientem. Dla przykładu, jeżeli weźmiemy proszek do prania białego, to jego będziemy mieli jednego w naszym asortymencie, natomiast na tyle dobrego, że jeżeli klient już raz się zdecyduje, to będzie mógł z niego korzystać przez długi okres. Rozumiem, to jest Wasz główny wyróżnik w porównaniu z innymi graczami w tej branży. Tak jest. Chemii domowej. Tak jest. Dodatkowym jest to, że chcemy pod jedną marką parasolową stworzyć coś, czego na dzisiaj na rynku nie ma. To znaczy pod marką Klingang kilkaset, może ponad 1000 produktów bardzo dobrych w swojej kategorii. I na przykład, jak wspomniałem, jeden proszek do prania małego, jeden proszek do prania kolorowego, jeden płyn do mycia naczyń, tudzież 2 płyny do mycia naczyń, ale nie więcej. To mają być produkty, które są naprawdę dobre w swojej jakości i jednocześnie każdy z nich powinien wspierać inne kategorie. To znaczy, wracając do tego proszku do białego, jeżeli już raz decydujesz się na proszek do białego u nas, no to ta jakość powinna Cię przekonać też do pozostałych produktów, które powinny być też wystarczającej jakości, żeby konkurować z produktami markowymi. Dodatkowo, jeżeli pytasz o rynki, no to na dzisiaj jesteśmy w Polsce i w Niemczech produkcyjnie, natomiast ograniczeń tutaj nie mamy. Zakładamy Europę, szczególnie przy e-commerce i przy obecnym partnerze logistycznym. Jesteśmy przygotowani na przyszłość, na rozwój w zasadzie bez ograniczeń geograficznych. Porozmawiamy chwilę jeszcze o technologii. W tej roli, w której byłeś w Lidlu jako CIO, teraz CTO w Klingangu, to Twój chleb powszedni. I jestem ciekaw, jak postrzegasz to, jak technologia wspiera, zwłaszcza tak duży biznes jak Lidl, gdzie mówimy o wielu wyzwaniach, skala kilkuset sklepów, ciągle nowe otwarcia, bardzo wysoko wolumenowa sprzedaż, mnóstwo danych sprzedażowych, danych o stokach itd. Ale jednak też duży zespół IT, korporacyjne standardy, kultura organizacyjna, pewna trochę inna dynamika wdrażania innowacji niż na przykład macie dzisiaj w Klingangu. Technologia oczywiście wspiera i to od lat wspierała. Różna dynamika jest tego wsparcia przez lata. Natomiast ja w samym IT jestem od ponad 20 lat i od zawsze to była bardzo istotna część. Zresztą w Polsce, jeszcze w starych czasach, będąc w Lidlu, my jako kraj, może powiedziałbym nawet jako narodowość, byliśmy dość aktywni na tym polu i szereg projektów rozwijaliśmy w Lidlu. Natomiast przykładowo oparłbym się tutaj na 2 konkretnych projektach. Pierwszy z nich niekoniecznie związany z Lidlem, ale który pokazał w okresie pandemii, w jaki sposób technologia wspiera działanie w przedsiębiorstwach. Kiedy to w zasadzie z dnia na dzień potrzebowaliśmy przejść na tryb pracy zdalnej i uważam, że technologia przeniosła to, że firmy były na to gotowe, bo Zoomy, Teamsy czy inne komunikatory w zasadzie potrafiły od razu przejąć funkcję spotkań online i zdały, uważam, bardzo dobrze swoją rolę. Natomiast jeżeli chodzi o sam projekt, taki już sensu stricte, z którym mieliśmy do czynienia obaj, to jest właśnie to, o czym wspomniałeś, trochę zadając pytanie, na przykład, jeżeli chodzi o dane. I my swego czasu, jeszcze przed tym, zanim poznaliśmy się i rozmawialiśmy o naszym projekcie, który wspólnie zrobiliśmy, a który dotyczył właśnie danych, no to była przez jakiś czas kwestia zastanawiania się nad tym, co my z tymi danymi w firmie jesteśmy w stanie zrobić. I od tego właśnie wszystko się zaczęło. To były pierwsze inspiracje czy pierwsze dyskusje
czy nie da się na podstawie tych danych, które mamy, a które zbieraliśmy już wtedy na bardzo dokładnym i granularnym poziomie, coś więcej zrobić. Nie tylko przygotować raport, czy w jakiś sposób próbować podjąć decyzję ludzko, czyli człowiek czytając dane jest w stanie jakieś wnioski wyciągnąć, ale spróbować zaprząc systemy i na tej podstawie przygotować coś, co jest dość nawet trudne teraz, jak o tym mówię, do wyobrażenia, ale zaprojektować czy zaprognozować przyszłość. I tak to się generalnie wtedy zaczęło. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak wykorzystać te dane, czy są firmy, które się w tym specjalizują, bo oczywiście pomimo tego, że miałem wtedy duży dział IT, no to mieć wszystkich na pokładzie to jest nie do zrobienia. I inspirowany właśnie tymi pierwszymi rozmowami i kiedyś naszym pierwszym spotkaniem zorganizowaliśmy w Lidlu na poziomie menedżerskim, około 30 osób wtedy brało udział, takie duże spotkanie, gdzie dyskutując właśnie o planach na przyszłość, o możliwościach, zadałem takie wyzywające, wręcz można powiedzieć, pytanie: jeżeli byście nie mieli ograniczeń do uczestników spotkania, co byście chcieli wiedzieć, czy co byście chcieli dostać jako narzędzie do pracy? No i po pierwszych minutach, kiedy de facto ludzie troszeczkę nie wiedzieli, czy mogą się aż tak otworzyć, bo powiedzenie, że chciałbym wiedzieć, jaka będzie przyszłość, no jest dość odważne. Dyskutując na ten temat, większość się zgodziła, że byłoby cudownie wiedzieć, ile się jutro sprzeda produktów w sklepie. A to jest właśnie już kroczek do tego, co zrobiliśmy w naszym projekcie, czyli wykorzystując te masy danych historycznych, które były inspiracją w naszej całej dyskusji, próbować zaprognozować przyszłość. I jak to się stało właściwie, że że przedsięwzięcie tak skomplikowane jak projekt automatyzacji replenishmentu w oparciu o prognozy generowane przez machine learning i to jeszcze w tak dużej skali, bo mówimy przecież o kilku tysiącach sklepów w kilkunastu krajach, udało się zrealizować i to w latach, przypomnijmy, 2016-2021, kiedy zanim jeszcze AI stało się modne w tej formie, jak dzisiaj je znamy, zanim powstał ChatGPT i inne wielkie modele językowe. Co musiało zagrać, Twoim zdaniem, jakie były kluczowe czynniki sukcesu takiego projektu? To jest zwykle w takich sytuacjach temat powiązany i wieloaspektowy. Natomiast myślę, że kilka jest takich głównych, o których warto tutaj wspomnieć. Przede wszystkim wydaje mi się, że ci ludzie, którzy i wtedy pracowali w Lidlu, ale i którzy pracowali z Tobą, o których żeśmy o tym projekcie rozmawiali, no byli na tyle odważni i na tyle wizjonerscy, że nie bali się tego wyzwania podjąć. Albo byli w stanie wyobrazić sobie, że to, co się dzieje na dzisiaj technologicznie na rynku, na dzisiaj, czyli tam 8 lat temu, jest w stanie nam pomóc. Bo zresztą tutaj trzeba wspomnieć, że te metody matematyczne, których Wy używaliście wtedy w naszym projekcie, no to są metody, które są znane od tam 70 lat. To nie jest nic skomplikowanego. Nie było natomiast mocy obliczeniowych, takie, które były nam w stanie to zrobić. No i też powiem z mojego doświadczenia, że niewiele firm, tak jak wówczas Wy miało dane po prostu, na którym można było się oprzeć. Tak, to jest dokładnie drugi aspekt, o którym chciałem wspomnieć. No, dane na poziomie poszczególnego paragonu myśmy od jakiegoś czasu już zbierali, czyli byliśmy w stanie raportować w zasadzie w trybie online sprzedaż na kasach wtedy w sklepach i dostarczyć te dane w wystarczająco szczelne, w wystarczającej jakości. Kolejną częścią był tutaj Jarek, czyli pracownik Wasz, który powiedział na jednym ze spotkań, że tak, to nie jest trudne, to da się policzyć. Czyli wiara w własne kompetencje. Tak. Wiara w to, że faktycznie wieloletnie doświadczenia z data science można przenieść na zupełnie nowy obszar biznesowy, no bo retail to było coś dla nas nowego wówczas. Tak jest. I kolejnym, trzecim aspektem, który chciałbym tutaj poruszyć, to jest połączenie kompetencji matematycznych, czy tych statystycznych, z technologicznymi. Ponieważ szereg projektów zrobiliśmy w przeszłości i często w tych projektach problemem było to, że merytoryczne działanie systemu czy algorytmika nie współgrała z technologią. Czasami to była prędkość przetwarzania danych, czasami to była ilość tych danych, czasami szybkość czy stabilność działania serwera i tym podobne. W tym projekcie akurat, i co wydaje mi się było bardzo ważnym aspektem, Wy jako firma zewnętrzna połączyliście te kompetencje, że de facto z mojego punktu widzenia to była jedna sprawa, czy jeden projekt i nie do końca mnie wtedy interesowało, czy nie działa to
ze strony serwerowej, hardware'owej, czy nie działa to z powodu błędnych kalkulacji czy matematyki. De facto oczekiwaliśmy wtedy jako firma wyniku. Wy byliście w stanie zapewnić te dwie kompetencje jako jedna firma i to wydaje mi się było kluczowe, jeżeli chodzi o czas przygotowania tego całego rozwiązania. No a od strony zarządzania świadomością organizacji, no bo to wydaje mi się też jest ciekawy wątek, patrząc na to, jak duże firmy wdrażają innowacje, jak różna jest kultura jednak pielęgnowania innowacji w globalnych korporacjach. Zaczęło się to, tak jak wspomniałeś, w IT, czyli generalnie w pionie technologicznym w firmie. Natomiast ja oczywiście po tym spotkaniu, o którym mówiłem wcześniej, czyli 30 osób, jakaś wizjonerska dyskusja, co by mogło być, gdybyśmy mieli szklaną kulę, czy co chcielibyście dostać jako narzędzie do pracy, mając wszystkie możliwości, nawet nie z tego świata, bo to wiadomo, szklana kula to jest coś, co jest, nie ma chyba czegoś takiego. Potem oczywiście włączyliśmy prezesa, który był wspierający ten projekt od samego początku i dostaliśmy z operacji człowieka, który od strony czysto operacyjnej był w pełni zaangażowany w ten projekt. I to jest kolejna rzecz, oprócz tych danych, o których wspomnieliśmy, czyli one muszą być dobrej jakości, stabilnie działającym systemie, regularnie dostarczane, regularnie zapisywane, czy przechowywane i potem wykorzystywane, czy możliwe do wykorzystania, no to operacje, czyli połączenie technologii i tego core biznesu jest absolutnie kluczowe. Gdybyś miał podsumować takie najważniejsze różnice w pracy właśnie w takim środowisku korporacyjnym, które adaptowało innowacje, do pracy w środowisku startupowym, takim, które pielęgnujecie dzisiaj w Klingangu, to co wylądowałoby na szczycie Twojej listy? Korporacja, i to nie tylko dotyczy Lidla, Grupy Schwarz, czy wszystkich, zakładam, innych dużych, długo działających na rynku firm, niesie za sobą pewien bagaż i doświadczeń, ale i problemów. I to jest chyba największy problem w takich działaniach w korporacji. To znaczy trzeba uwzględnić wszystkie rzeczy, które są dookoła i nie da się pewnych rzeczy zrobić najlepiej, jak się potrafi, bo po prostu są duże ograniczenia od strony technologii, czy procesu, organizacji, czy czasami masy, którą trzeba poruszyć, wdrażając pewien projekt. Tutaj w Klingangu, tworząc całe środowisko systemowe, zaczynaliśmy od białej kartki. I to było coś, co po 20 moich latach doświadczenia było czymś w zasadzie niesamowitym, bo byliśmy w stanie te 20 lat doświadczeń wykorzystać i zrobić coś, co można nazwać może nie wzorcowym systemem, ale wykorzystując wszystkie dobre praktyki, całe doświadczenie, można było ten system zaprojektować tak, jak na dzisiejszy stan wiedzy on powinien wyglądać. I to też się przekłada teraz na całą pracę systemu, bo jesteśmy od poziomu e-commerce'u, przepływu danych, przechowywania danych, raportowania na, uważam, bardzo fajnym poziomie. Przejdźmy na chwilę zatem do tematu, który dla wielu osób może być czymś na pierwszy rzut oka kompletnie niezwiązanym z biznesem, a więc do Twojej pasji do sportu. Sportów wytrzymałościowych, konkretnie triatlonu. Jestem ciekaw, czy podzielasz nie tylko moje chyba zdanie na ten temat, że jednak jest wiele analogii pomiędzy tym sportem a prowadzeniem firmy, biznesu. Jest wiele cech charakteru, które są nieodzowne i w jednej, i w drugiej działalności, i właśnie i w sporcie, i w biznesie. Ale może na początek, żeby trochę uporządkować. Powiedz proszę w ogóle, czym jest triatlon, o jakich dyscyplinach, dystansach mówimy i jak to się stało, że Ty zostałeś Ironmanem? No, w skrócie, triatlon to jest połączenie 3 dyscyplin, czyli pływanie, jazda na rowerze i bieg. Niektórzy dodają jeszcze do tego jedzenie. Bo to będąc właśnie... Strefę zmian. I strefę zmian to już powiedzmy jako 5. Znaczy, gdybyśmy w tą stronę szli, to musielibyśmy powiedzieć potem jeszcze cały rok. Konsystencja, tam wytrzymałość i upór, no bo ta dyscyplina wymaga treningu codziennie i tak też jest zresztą w moim przypadku. Zaczęło się kilkanaście lat temu, kiedy zoperowałem kolano, które miałem uszkodzone i mogłem zacząć wtedy w zasadzie normalnie funkcjonować. A sam sport w zasadzie był ze mną związany odkąd pamiętam. Natomiast ta dyscyplina jest taką, która nie wymaga polegania na kimkolwiek, tylko na sobie. I to jest coś, co jest dość istotne, czy co życie nauczyło, co nie chcę powiedzieć, że w pracy, bo w pracy to jest połączenie
w zasadzie pracy zespołowej i indywidualnej. Natomiast w triatlonie jest to życie ze sobą, czy robienie zawodów, dystansów tylko ze sobą, poleganie na sobie i jeżeli jest sukces, to jest to oczywiście super rzecz, ale jeżeli jest porażka, to jest to coś, co jest w zasadzie tylko Tobie wtedy, czy od Ciebie to zależy. Czyli mówiąc trochę inaczej, można powiedzieć, że w triatlonie pociągał Cię zawsze ten indywidualizm. Indywidualizm, ale też coś, co było na moment, kiedy zaczynałem, w zasadzie coś niewyobrażalnego. Kilkanaście lat temu, jak zaczynałem, pierwszym moim dystansem był dystans krótki, powiedzmy 1,8 Ironmana, to dystanse były trochę inne, ale dość króciutki i niewyobrażalne było dla mnie wtedy zrobienie pełnego dystansu. Niewyobrażalne było dla mnie wtedy przebiegnięcie 10 km na treningu, nie mówiąc o maratonie w pełnym dystansie. O maratonie, który biegniemy po rowerze, Tak. na którym trzeba przejechać 180 km, tak. I ja wcześniej przepłynąć 3800 w wodzie otwartej zwykle. Więc to jest dystans jak dla mnie troszeczkę poniżej 11 godzin, więc to też daje pewne wyobrażenie, ile czasu sam dystans trwa. Natomiast przez lata regularnego treningu to jest wszystko do zrobienia i to też jak apel można wystosować do każdego, że każda droga zaczyna się od tego pierwszego kroku i nawet jeżeli ten krok jest bardzo trudny, czy niewyobrażalny, czy cel jest nieosiągalny, to te rzeczy są po prostu do wypracowania. I to jest też coś, co myślę, że w biznesie się bardzo, bardzo przydaje. To nie tylko upór, ale i odwaga, wizja, siła do tego, żeby pewne rzeczy robić z intensywnością, tak jak zresztą przy treningu. No, trening nie może być za mocny, nie może też być za lekki, więc ten balans, który jest potrzebny, to jest coś, co zarówno w sporcie, jak i w biznesie jest bardzo potrzebne. A Ironman to tak jak wydaje mi się taki królewski dystans całej dyscypliny, niewyobrażalny kilkanaście lat temu, kiedy zaczynałem. Na dzisiaj po latach treningu jest czymś osiągalnym, normalnym, nie chcę powiedzieć przyjemnym, ale to jest coś bardzo fajnego, co taką radość do końca życia, myślę, zostawi z tego, że udało się ten dystans pokonać. To jest z mojego doświadczenia, to jest ten dzień, na który się czeka cały rok. Tak. Trochę jak Wigilia, jak byłem dzieckiem, albo urodziny, jak byłem trochę starszy. Tak. Jestem ciekaw, czy jesteś w stanie się podzielić też od tej strony praktycznej, bo myślę, że dla wielu osób, które mogą tego słuchać, to od razu pojawia się z tyłu głowy pytanie, no jak to trenować codziennie, jak to połączyć z pracą, z życiem prywatnym. To jest jednak swojego rodzaju czasowe, logistyczne, rodzinne wyzwanie. Tak. Natomiast jest to coś, co jest po prostu do poukładania. To jest kwestia, ja zwykle trenuję rano. Często wychodzę, jak jest jeszcze ciemno i jak wszyscy w domu śpią i wracam, jak wstają akurat, więc staram się to organizować w ten sposób, żeby to na życie rodzinne nie wpływało. Nie zawsze się to udaje, bo rower czasami w weekend 2-3 godziny, no to jest coś, co nie da się robić w nocy z uwagi na po prostu brak słońca czy niebezpieczeństwo poruszania się na zewnątrz. Ale staram się to zwykle robić tak, żeby to jak najmniej wpływało na życie rodziny. Natomiast sam trening codzienny to jest coś, co wchodzi w krew i powiedziałbym to raczej od tej strony, czy opowiedziałbym o tym od tej strony, że wyobrażam sobie, co na dzisiaj czuje osoba na przykład paląca papierosy, że potrzebuje zapalić. Ja mam na dzisiaj tak, że potrzebuję wyjść na trening i generalnie to się dzieje codziennie, więc to wchodzi w krew, to jest coś normalnego. Źle się czuję, jak nie pójdę pobiegać. Wracając jeszcze na chwilę do biznesu i technologii. Jestem ciekaw, czy z perspektywy Twoich wieloletnich doświadczeń, z tej pracy na styku IT i biznesu, dostrzegasz dzisiaj jakieś interesujące trendy, które zachodzą w tym obszarze, zwłaszcza w ostatnim czasie. On był dość dynamiczny i obarczony paroma zdarzeniami, których nikt nie przewidział. Czy coś się zmieniło w pracy w IT w ostatnich latach, Twoim zdaniem? Uważam, że z jednej strony, ogólnie rzecz ujmując, osoby operacyjne bardziej ufają IT. Tak pracując zarówno jeszcze ostatnie lata w dużej korporacji, jak i teraz w mniejszej firmie, w startupie, uważam, że to zaufanie jest jednak większe i do tego dochodzi część, która przez lata była potrzebna do wdrożenia i przez pewien okres rozmawialiśmy o tym w firmie, jeszcze wtedy w tej dużej korporacji w Lidlu, natomiast że IT stało się partnerem biznesowym, że IT to nie jest dostawca usługi,
To jest partner biznesowy, który współtworzy rozwiązania i to jest coś, co uważam zmieniło się przez te lata. Uważasz, że to dotyczy zarówno wewnętrznego IT, ale też dostawców, czy jest to zarezerwowane właśnie dla wewnętrznych działów IT? Nie, myślę, że ogólnie. Że zresztą takie było też moje od dłuższego czasu pojmowanie partnerów biznesowych od strony IT. Oni potrzebują zrozumieć to, co się dzieje. Zresztą tak współpracowaliśmy przy tym naszym największym projekcie. To jest kwestia wciągnięcia osób do projektu i wykorzystania tego na maksa, tak jak się da. Wtedy synergie się tworzą. Wtedy jest to coś, co można nazwać takim współtworzeniem tego projektu z prawdziwego zdarzenia. W świetle tego, co powiedziałeś przed chwilą, jaką radę dałbyś komuś, kto rozważając karierę w IT, zapytałby Cię po prostu o to, co będzie kluczową kompetencją w przyszłości w tym obszarze? Znowu przez 20 lat doświadczenia powiedziałbym, że to ludzie tworzą firmę i kluczowe jest zbudowanie odpowiedniego zespołu, wybranie odpowiedniego partnera na zewnątrz. Rozwiązanie czy technologia jest czymś, uważam, wtórnym i to jest coś, co z jednej strony raz zawsze można zmienić, zresztą powinno się zmienić, co nas dotyka teraz w Klingangu, gdzie e-commerce jest jakby tą częścią główną, którą się teraz zajmujemy, a nie retail poprzednio, gdzie te systemy były inaczej konstruowane. One długoletnie rozwiązania, stabilne systemy chodzące przez tam 24 godziny, 365 dni w roku, cały czas bez wyłączenia. W e-commerce my na dzisiaj jesteśmy drugi rok operacyjnie działając ze świadomością, żyjemy ze świadomością, że za rok, dwa będziemy musieli podejść do e-commerce'u ponownie. Więc to jest technologia, to jest coś, co trzeba zmieniać, o czym trzeba myśleć w sposób taki, że ona na dzisiaj jest ok i stan wiedzy na dzisiaj jest taki, który pozwala najlepsze możliwe rozwiązanie wykorzystać, ale to nie jest nic na stałe. Ludzie natomiast to jest ten aset, który trzeba z odpowiednią atencją wybrać, pielęgnować, prowadzić, współpracować z nimi i wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć to, co jest potrzebne. Zresztą kluczowe w biznesie jest odpowiednie gospodarowanie zasobami. Tutaj mam na myśli to, że mając człowieka, z którym dobrze się rozumiemy, dobrze nam się pracuje, który jest doświadczony, ale i wprowadzony czy przygotowany do pracy na danym stanowisku, no to on, jeżeli nawet w początkowym okresie zadanie wykonuje dłużej, no to potem przez to doświadczenie on jest w stanie to zadanie wykonywać szybciej, stabilniej, dużo lepiej, a przez to dużo taniej. No i to jest to, co wydaje mi się jest tą kluczową myślą. Natomiast to, jak rozpocząć karierę w IT, to mocno zależy od tego, co dany człowiek chce robić, bo na dzisiaj nie ma jednego IT. To jest od serwerów, od systemów, od chmury, która na dzisiaj jest ogromną branżą. AI cały, to jest w ogóle nowa gałąź. Sieć, programowanie, przy czym to akurat mówi się, że to AI właśnie będzie wspierało programistów. Zresztą to sam widzę teraz w firmie. Na to nie ma jakiejś recepty. Natomiast od ludzi bym zaczął. To jest jednak, wydaje mi się, to, co jest kluczowe. Zdradzisz nam swoje plany i marzenia na kolejne miesiące, prywatnie, zawodowo? Zawodowo mamy plan, e-commerce'owo teraz mówię, bo to jest jakby kluczowy aspekt, tą część rozwijamy najbardziej w Klingangu. To jest na najbliższe 3 miesiące kilka dużych zmian w sklepie, częściowo z wykorzystaniem AI-a. Natomiast nie chciałbym tu spoilerować, bo to są rzeczy, które myślimy też o rzeczach, które są jeszcze niedostępne w innych rozwiązaniach, a myślę, że będą dość ciekawe, żeby nie powiedzieć rewolucyjne. Natomiast sportowo plan na jeszcze kilka startów w tym roku, może jakieś 2 połówki w Gdyni i w Poznaniu, ale to oczywiście zależy od kilku innych rzeczy, jak na przykład zdrowie czy możliwość przygotowania się stosownego, a wakacyjnie Włochy jak zwykle co roku. Życzę, żeby te wszystkie plany się powiodły, żeby zdrowie dopisało, pogoda na zawodach i we Włoszech również. Jestem ciekaw bardzo tych tematów związanych z technologią w kontekście zawodowym i rozwojem e-commerce'u. Myślę, że będziemy się update'ować. Jeszcze gdybyś mógł powiedzieć na koniec dla osób, które chciałyby Cię znaleźć, skontaktować się w jakimkolwiek temacie, być może od strony Klingangu, być może od strony inspiracji Twoim doświadczeniem, gdzie można Cię znaleźć? No, na samej stronie Klingangu nie można, ale LinkedIn to jest, myślę, że ten
kierunek, czy to źródło kontaktu, gdzie możemy się znaleźć. No wiadomo, jakieś tam przez customer support czy info.klingang.pl oczywiście też, natomiast myślę, że LinkedIn to jest to najlepsze źródło i najlepsze medium, którymi możemy się skontaktować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Życzę wszelkiego powodzenia. Było miło mi gościć w Waszym biurze i cóż, do następnego razu. Ja również dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Wierzę, że spodobała Ci się dzisiejsza rozmowa. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, zachęcamy do subskrypcji OQ Talks na platformach streamingowych i obserwowania naszych mediów społecznościowych. Więcej informacji o OQB znajdziesz także na naszej stronie internetowej oqb.com. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.